Podzieliliśmy dom na dwie strefy, taką dzienną i wieczorową. Trzeba było zaklasać rękawy i samemu porobić parę rzeczy. Ten dom ma bardzo oryginalny kształt i składa się z dwóch osobnych, parterowych brył plus łącznik. Dzięki temu w strefie wejściowej powstał taki zaciszny zaułek, gdzie jesteśmy osłonięci od wiatru. A teraz zobaczmy, jak wygląda środek. Partnerem odcinka jest Aries Power Equipment, generalny dystrybutor maszyn i urządzeń Honda w Polsce, w tym robotów koszących Honda Mimo. A dla widzów naszego kanału, którzy chcieliby zamienić swojego robota na nowy model, partner odcinka przygotował specjalną ofertę. Szczegóły znajdziecie w odcinku. Postawiliście na projekt indywidualny, a konkretnie na dom parterowy w kształcie litery H. Jak w praktyce sprawdza się taki układ? Ja jestem wychowany w domu ze schodami i powiedziałem nigdy więcej. Nie chcieliśmy, żeby dzieciaki nam biegały po schodach. Postawiliśmy na otwartą przestrzeń, żeby się po prostu w niej integrować i spędzać wspólnie czas. Od samego początku mówiliśmy, że chcemy wykorzystać ilość przeszkleń, żeby ogród zawsze wchodził nam do wnętrza. Więc zdecydowaliśmy się na projekt indywidualny, który spełnił wszystkie nasze oczekiwania. Podzieliliśmy dom na dwie strefy, taką dzienną i wieczorową. Nasz dom ma 140 metrów powierzchni użytkowej. W części nocnej znalazły się 3 sypialnie, gabinet, łazienka z pralnią i garderoba. Część dzienna to salon z kuchnią i zjadalnią i łącznik. Ta część bryły domu ma 2 wyjścia na taras z części salonowej i z części przedpokoju. Takie połączenie nam się super sprawdza. Budynek jest na idealnym kwadracie 30 na 30 metrów. Mogliśmy sobie pozwolić na troszkę ekstrawagancji i przesunąć te budynki względem siebie, tak żeby się właśnie od zachodnich wiatrów osłonić. I nie trudno zauważyć, że przedpokój jest dość sporych rozmiarów, bo ma niemal 20 metrów kwadratowych. Przedpokój to jest tak naprawdę otwarta przestrzeń. Przede wszystkim otwierając drzwi widzimy okno na ogród. Z garażu również przechodzimy do przedpokoju, więc jeżeli wnosimy zakupy, wracamy z dziećmi ze spaceru, mamy gdzie to wszystko odłożyć i my się po prostu nie martwimy, co z tym zrobić i jak przeskoczyć ten tor przeszkód. Postawiłaś na odważne rozwiązania i w kilku strefach domu pojawiają się sporych rozmiarów czarne elementy. Czym się inspirowałaś, jeśli chodzi o styl wnętrz? Jeżeli chodzi o wnętrza, no to bazowałam na stylu nordyckim, skandynawskim, który jest po prostu bardzo przytulny. Mimo że mamy nowoczesną stodołę, to chciałam odejść od takiej nowoczesności surowej. Staraliśmy się, aby to wnętrze było charakterystyczne i naturalne w swojej prostocie, więc zastosowana jest podłoga drewniana, jest czarna zabudowa w kuchni. Lubię wyraziste wnętrza z charakterem i to po prostu się najbardziej wpisało w nasz projekt domu. Oprócz wyspy w kuchni znalazła się również wysoka na niemal 5 metrów zabudowa w czarnym kolorze. W jaki sposób ją urozmaiciłaś? Przede wszystkim nie wybrałam zwykłej matowej czy z połysku płyty meblowej, tylko nasza kuchnia to jest o strukturze drewna. Skoro mamy drewno na podłodze, to starałam się, aby ten wizerunek czerni tak ocieplić i przełamać. To jest również witryna szklana ze szkłem dymionym, dzięki czemu po pierwsze okno trójkątne nam się w nim odbija i coś się dzieje we wnętrzu. Mogłam tam zastosować oświetlenie i fajnie podświetlić całą zastawę szklaną. Dodatkowym ważnym aspektem było dla mnie dobranie kolorów zabudowy wyspy do podłogi. Cała wyspa jest użyteczna, bo z jednej strony mamy
3 szuflady 80 i 2 sekcje na cargo, a z drugiej strony mamy 3 szafki, w której przechowujemy czy dokumentację, czy książki. Styl stylem, ale mamy 2 małych dzieci i zależało nam na tym, żeby przy wyspie znalazły się również hokery. Salon jeszcze nie jest skończony do końca. Planujemy na jednej ścianie pełną zabudowę, natomiast mamy dzieci w wieku przedszkolnym i to jest po prostu ich strefa na codzienne zabawki. Bo wiadomo, na co dzień nie wygląda tak salon. Są ich zabawki w tym pomieszczeniu. Jest huśtawka, z której korzystają od 3 lat i to nie ma dnia bez huśtania się i to jest naprawdę must have tego wnętrza. Trudnym czasem była budowa, ponieważ nam się pierwsze dziecko pojawiło w domu i niestety Ewelinę musiałem zostawiać w domu, a tutaj po godzinach po pracy po prostu trzeba było zakasać rękawy i samemu porobić parę rzeczy. A z takich największych rzeczy, co zrobiłem, no to sufity podwieszane, całą instalację wodno-kanalizacyjną, ocieplenie budynku, to już jak mieszkaliśmy, to też się udało wykonać ocieplenie. Miałem położyć tą naszą elewację, ale to już godzinowo, to tyle urlopu bym nie dostał. Jakie jeszcze małe marzenia udało Wam się tutaj spełnić? Sypialnia z garderobą to jest niewielkie pomieszczenie, ma 12 m², natomiast udało się ją tak fajnie zagospodarować, że w sypialni znajdują się drzwi przesuwne, obustronnie lustrzane, żeby i z części sypialnianej zobaczyć siebie, ale też z części garderoby. Fronty w garderobie są też z dymionego szkła z podświetleniem. To naprawdę się fajnie sprawdza w codziennym użytkowaniu. Ja osobiście uwielbiam tapety. W ramie obrazu ze sztukaterii została wkomponowana jedna część tapety, a na drugiej ścianie jako uzupełnienie w tej samej kolorystyce powstała druga tapeta. W pokojach dziecięcych niedawno właśnie powstała metamorfoza, szczególnie w pokoju u córki. Mamy tam całą ścianę z łabędziami i z ręką, to było jej wielkie marzenie. I dla przełamania kontrastu znalazły się burgundowe fale, aby faktycznie ta przestrzeń była bardzo przyjemna dla dziecka, ale nie męcząca i nie do przebodźcowania. U synka mamy piękną tapetę z wielorybem i z życiem wodnym. Ważnym aspektem w obu pokojach są łóżeczka, które są takimi naszymi mini stodołami. Skoro mamy podwójną stodołę w literę H, no to każdy z dzieci też ma mini stodołę w formie łóżeczka w swoim pokoju. Łóżeczka mają też w odsuwanej szufladzie dolnej drugi materac. No po prostu przewidujemy już ten etap nocowanek u dzieci, czyli gdzie mamy położyć ich gości. Na co dzień projektuję wnętrza i ogrody. Jest to mój zawód, który wykonuję. I tak naprawdę ogród mamy podzielony na 3 strefy, czyli strefę tarasową. Mamy taras, na którym teraz siedzimy i taras taki śniadaniowy, który wykorzystujemy bardziej właśnie do porannej kawy. Mamy też strefę typowego takiego chillu i strefę trochę ogródkową, żeby mieć swoje warzywa i owoce. Mamy szklarnię i mini warzywnik. Spadek terenu od bramy wjazdowej do końca działki mamy 120 cm. On jest na całej długości. Dlatego od samego początku zakładaliśmy, że wykorzystamy różnicę poziomów na naszej działce. Jest to jej atut, a my mamy na to pomysł i stworzymy dzięki temu ogród kaskadowy ze ścieżką, która poprowadzi nas wokół domu. Będzie to też bardzo wygodne i dla naszych gości, i dla nas, żeby na przykład w sezonie letnim wejść do ogrodu właśnie przez tą ścieżkę, nie przez dom. Kontrasty, które udało nam się wprowadzić, czyli jasne płyty betonowe i ciemna elewacja z zielenią, to jest takie kojące zmysły i wydaje nam się to takim dobrym połączeniem. Bohaterowie dzisiejszego odcinka zdecydowali się na ogród kaskadowy. I tutaj pojawia się pytanie, jak w rzeczywistości na pochyłym terenie radzi sobie robot koszący trawę. Zapraszam Was na test robota z rodziny Honda Mimo. Dzień dobry, Marek Ferenc, Grupa JKK Katowice. Robot koszący Honda HRM 3000 Live
powstał w odpowiedzi na realne problemy właścicieli ogrodów. Daje radę tam, gdzie inne roboty nie potrafią sobie poradzić. Na pochyłościach, w ciasnych przejściach, wokół przeszkód. Japońska technologia i europejska produkcja dają pewność, że robot będzie działał bezawaryjnie latami. Zobaczcie, jak robot Honda Mimo HRM 3000 Live działa na zboczach z kątem nachylenia nawet do 25 stopni, jak dokładnie kosi trawę przy krawędziach, a także jak omija strefę spa w ogrodzie, zapewniając przy tym bezszelestną pracę. To, co najbardziej cenią nasi klienci, to cicha praca. Robot nie będzie Wam przeszkadzał, nawet podczas rodzinnego czasu spędzanego wspólnie na tarasie. Wodoszczelność pozwala na koszenie niezależnie od pogody, a aplikacja do zdalnego sterowania to realna wygoda bez dodatkowych opłat. Dzięki przewodowi ograniczającemu i zaawansowanym czujnikom HRM 3000 Live nie zgubi się nawet w najbardziej wymagającym ogrodzie, a systemy bezpieczeństwa sprawiają, że dzieci czy zwierzęta są w pełni chronione. I właśnie teraz, dla tych klientów, którzy chcą wymienić swoje starsze urządzenie na najnowszy model robota koszącego, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Minus 25% rabatu na robota koszącego oraz aż do minus 50% na urządzenia akumulatorowe marki Honda. Dla wielu osób najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo i skuteczność. Dlatego robot koszący Honda HRM 3000 Live jest objęty aż 5-letnią gwarancją. To pewność użytkowania na lata i zero niespodziewanych kosztów. Zapraszamy do autoryzowanych centrów robotów Mimo, gdzie wszystko wyjaśnimy i pomożemy skorzystać z promocji. Decydując się na szklarnię, mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się zebrać wszystkie plony z upraw. W tamtym roku niestety ślimaki rozkoszowały się naszymi pomidorami, truskawkami, cukinią, więc było to troszeczkę smutne. W tym roku postawiliśmy taki azyl bezpieczny właśnie dla pomidorów, ogórków i mamy nadzieję, że sprawdzi nam się w tej kwestii. Idea szklarni jest tak naprawdę dwuetapowa, bo mamy plan taki, że tą przestrzeń zagospodarujemy jako oranżerię w sezonie jesienno-zimowym. W naszym ogrodzie zamiast stój postawiliśmy na bambusy, które są faktycznie może bardziej egzotyczne, ale dla mnie po prostu też piękniejsze. Są takie szeleszczące. Rosną również do 3 metrów, niektóre odmiany wyżej. Są również mrozoodporne. Odmiana nasza to jest Obelix tej rodziny nieinwazyjnych. Nie stosujemy w nich bariery korzeniowej. Oczywiście one będą się rozrastać, ale nie będą to bambusy, które uciekają do sąsiada. Zależało nam na wysokiej ścianie, która da szum liści i bambusy to dają, tuje tego nie dają. I nasze bambusy mają dopiero rok, podwoiły swoją objętość na szerokość spokojnie i na wysokość również. Stare przysłowie chińskie mówi o tym, że w pierwszym roku się faktycznie adoptuje, w drugim jest sprintem, a w trzecim to już ten przyrost jest w ogóle nieobliczalny, więc jeżeli komuś zależy na szybko rosnącej roślinie, to jest naprawdę, uważam, dużo lepszy wybór niż potoczne wybory stójami. Podczas budowy domu typu stodoła należy rozważyć kilka kluczowych kwestii. Co moglibyście poradzić naszym widzom? Wysokość pomieszczenia to 5,3 metra i niektóre osoby się obawiają faktycznie, jak w takim pomieszczeniu, co się dzieje z akustyką, czy nie ma echa pogłosu. Jeżeli chodzi o takie aspekty, no to ja zastosowałam lamelę na filcu akustycznym. Mamy podłogę drewnianą, wygodny, duży narożnik tkaninowy, więc u nas tego pogłosu nie ma, bo on został zniwelowany. Ogrzać wizualnie to pomieszczenie to jedno, ale drugim chodliwym tematem jest, jak je ogrzać zimą. Mamy tutaj drewnianą podłogę, dużo ludzi się tego boi, że drewno nie przewodzi na tyle ciepła co płytki. No ja muszę tutaj dodać, że z ciepłem nigdy nie mieliśmy problemów. Od początku wiedzieliśmy, że zdecydujemy się na powierzchną pompę ciepła. Jednofazową 9 kW, w zupełności wystarczająca na nasz metraż. Do tego system rekuperacji firma również nam dobrała, zaprojektowała pod i wysoki salon, i wszystkie inne pomieszczenia.
więc unikamy też czegoś takiego, że całe ciepło ucieka do góry. Na co dzień prowadząc profil na Instagramie pokazuję właśnie nasze wnętrza, ogród, co zrobiliśmy before and after. To jest naprawdę ulubiony cykl wielu obserwatorów. Bardzo często dostaję pytanie, jakie rośliny posadzić w ogrodzie, żeby przez cały sezon cieszyły oczy, więc postawiłam na 4 odmiany laurowiśni i faktycznie jest to taki zimozielony krzew. Moją kolejną ulubioną rośliną są trawy ozdobne. Tworzą niesamowity klimat. Idealnym uzupełnieniem do traw ozdobnych są właśnie hortensje. Dla urozmaicenia kolorystycznego w naszym ogrodzie znalazły się właśnie klony w kolorze czerwonym. Jest też szałwia umszona w kolorze białym. Mamy hakuro, która bardzo pięknie teraz kwitnie i daje taki spektakularny efekt. W tym momencie, kiedy wieczorem zapala się całe oświetlenie naszego domu, podświetla się ogród, to my możemy dalej korzystać z tego ogrodu, bo on jest po prostu oświetlony i kojący dla naszych zmysłów. Ogród po prostu balansuje między tym światłem a strukturami. Czy budując dom po raz drugi również zdecydowalibyście się na projekt nowoczesnej stodoły? Cała koncepcja budynku, układ pomieszczeń jest jak najbardziej ok. Zdawaliśmy sobie sprawę, że koszt naszego domu może być nawet większy, przez to, że po prostu powierzchnia dachu nawet jest większa. Ale tutaj mogliśmy z kosztów też uciec, bo nie musieliśmy robić jakby stropu lanego, a mamy zwykły strop drewniany, na którym mamy podwieszone sufity. Ten dom to jest nasz styl życia. Zamieniliśmy mieszkanie z dużego miasta na dużą działkę. Bardzo często przebywamy na podwórku. Dla nas jest to było kluczowe niż zamykanie się w 4 ścianach. Dodatkowo jeszcze mamy tą przyjemność, że mamy bardzo fajnych sąsiadów, gdzie możemy się też z nimi integrować, więc jest z kim się, do kogo się odezwać. I tak jeszcze abstrahując, jak się tutaj przeprowadziliśmy, to takim minusem dla mnie było tylko dowożenie jedzenia na dowóz. Bo przychodzi taki piątek, no i po prostu mogliśmy sobie z każdej kuchni wybierać, a tak musieliśmy po prostu teraz się sami nauczyć gotować.